Witam serdecznie, z tej strony Rita. Dzisiaj przepis na przepyszne ciasto z jabłkami. Jabłecznik pomarańczowy to ciasto ucierane z masą jabłkową i kremem jogurtowo-śmietanowym wzbogaconym kuleczkami czekoladowymi. A wszystko to udekorowane galaretką z pomarańczy oraz z rozetkami z bitej śmietany. Krok pierwszy – ciasto. Pełna lista składników znajduje się na dole w opisie tego filmu oraz na moim blogu. Link do bloga również znajduje się na dole w opisie. Do misy miksera przekładamy 100 g miękkiego masła. - 70 g miękkiej margaryny i 170 g cukru. Ucieramy składniki na puszysto. Dodajemy 2 żółtka. Żółtka dodajemy po jednym. Oraz jedno całe jajko. Wsypujemy 70 g przysianej mąki ziemniaczanej oraz 130 g mąki pszennej, również przesianej. Gdy składniki dobrze się wymieszają, przekładamy do foremki o wymiarach 20 na 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto jest dosyć gęste i teraz trzeba je równo rozprowadzić w foremce za pomocą szpatułki. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 175 stopniach Celsjusza i pieczemy przez około 30 minut. Upieczone ciasto pozostawiamy w foremce do wystudzenia. Krok drugi – masa jabłkowa. 1,5 kg jabłek obieramy i ścieramy na grubych oczkach tarki. Do garnka przekładamy 20 g masła, które roztapiamy. Dodajemy starte jabłka i podsmażamy około 5 minut na średnim grzaniu kuchenki. Wsypujemy 100 g galaretki pomarańczowej i 1 łyżeczkę żelatyny. Lub dajcie po prostu 2 galaretki pomarańczowe, to będzie 140 g i wtedy nie dajecie już żelatyny. Mieszamy, podsmażając około 2-3 minuty. Odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Na moje wystudzone ciasto nałożyłam rant, bo moja foremka jest za niska i miałam obawy, że wszystkie warstwy ciasta mi się nie zmieszczą i miałam rację, tak więc rant mi się przydał. Zwróćcie więc uwagę, aby wasza foremka była wysoka przynajmniej na 5 cm. Na ciasto wykładamy mocno ostudzoną masę jabłkową i najlepiej, aby zaczęła ona już tężeć, żeby wam sok nie wsiąkł w ciasto, bo je rozmiękczy. Wstawiamy do lodówki do stężenia na około pół godziny. Krok trzeci – masa jogurtowa. 5 łyżeczek żelatyny. Zalewamy 1/3 szklanki zimnej wody. Odstawiamy do napęcznienia. 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 36% ubijamy. Pod koniec ubijania wsypujemy 5 łyżek cukru pudru. Dodajemy 500 g zimnego jogurtu greckiego. Napęczniałą żelatynę podgrzewamy, aby się rozpuściła. Ja to robię w mikrofalówce. Uważajcie, aby tego nie zagotować, bo żelatyna straci swoje właściwości żelujące. Mieszamy energicznie i wlewamy do kremu jogurtowo-śmietanowego. Mieszamy krótko do połączenia się składników.
Nie mieszajcie za długo, bo krem Wam się zważy. Następnie wsypujemy 100 g kuleczek czekoladowych. Gdzie dostać takie kuleczki? Znajdziecie w opisie filmu. Tam na dole zostawię Wam link do takich kuleczek czekoladowych. Cóż, tej masy było tak dużo i stwierdziłam, że tych kuleczek przydałoby się więcej, a że już nie miałam, to dodałam 50 g takiej posypki czekoladowej. I było super. Masę wykładamy na stężałe jabłka. Wygładzamy powierzchnię i wstawiamy do lodówki do stężenia. Krok 4. Galaretka. Do zrobienia galaretki potrzebujemy 3 duże pomarańcze, z których wyciskamy sok. Soku powinno być 300 ml. Przelewamy go do garnuszka. Wsypujemy 2 kopiaste łyżeczki żelatyny i pozostawiamy na 5 minut, aby żelatyna napęczniała. I po tym czasie podgrzewamy sok. Gdyby Wasz sok był za kwaśny, to dajcie sobie 1-2 łyżki cukru pudru. Moje pomarańcze były bardzo słodkie, więc nie musiałam dodawać cukru pudru. Sok mocno podgrzewamy i uwaga, nie gotujemy. Odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Jak widać, moja galaretka zaczęła już tężeć i w takiej właśnie formie wylewamy ją na zimne ciasto. Wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Na drugi dzień tak wygląda moje ciasto po wyciągnięciu z foremki. Zaraz je pokroję i udekoruję rozetkami z bitej śmietany. Do zrobienia rozetek użyłam 150 g kremówki 36% z 1 łyżką cukru pudru. I tak prezentuje się ciasto w przekroju. Polecam zrobić, bo jest naprawdę pyszne. Proszę Was bardzo o łapkę w górę, jakiś komentarz, no i o subskrybowanie mojego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Kochani, statystyki mojego kanału pokazują, że aż 130 000 nowych widzów regularnie ogląda moje filmy, a tylko 5% subskrybuje kanał. Tak więc, kochani, wiecie co robić. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!